Good morning. Dzień dobry. My name is Joshua Degen, and I represent, along with our board of directors, Andrzej Rusewicz, Heidi Szpek, Amy Degen, my wife, the U.S.-based Białostockim Cemetery Restoration Fund. Our main job is to right a wrong. Że naszą misją jest przede wszystkim naprawa Zła. Zło to chyba to za mocne słowo jest. Czegoś, co było zrobione nie tak, może tak, trochę delikatniej, tak? Błędu, naprawa błędu, o tak, to jest lepsze tłumaczenie. Many bad things happened to cemeteries here in Poland under the communists. Headstones, Macewy, in Jewish cemeteries were toppled. In other places, evangelical cemeteries and Russian Orthodox cemeteries were also destroyed because no one in that regime was respecting the dead. Wiele złych rzeczy stało się z cmentarzami podczas komunizmu w Polsce. Cmentarze, szczególnie żydowskie, ale nie tylko, były zniszczone, macewy były powywożone w miejsca, gdzie były składowane do tej pory. Last year we worked outside of the Bagnówka Cemetery, and outside of the gates of the cemetery was a reserve area with an artificial mound that looked very much like this mound. We got permission, working with the city, with Mayor President Truskolaski, Vice President Rudnicki, to explore that mound. Rabbi Michael Shudrik from Warsaw, the head rabbi of Poland, worked with us as well, and we found 123 matzuvot, which are currently being stored at Bagnówka Cemetery. Życie często ma swoje zakręty i niespodziewane zwroty. Fundacja powstała po to, żeby odrestaurować cmentarz przy ulicy Wschodniej. Jednak w zeszłym roku odkryliśmy na górce podobnej do tej przy ulicy Boja Żeleńskiego, odkryliśmy macewy, przekopaliśmy całą górkę i znaleźliśmy tam 123 macewy, które bez wątpienia pochodzą z tego cmentarza. To są, o tym świadczą daty na macewach. Czy mówimy o tym cmentarzu? Tym cmentarzu rabinackim. Tak, cmentarzu rabinackim. Te wykopaliska odbywały się za zgodą oczywiście miasta. Wspierał nas tym prezydent Truskolaski, wiceprezydent Rudnicki, jak też naczelny rabin polski Michael Szudrik. Those matzuvot did not belong in Bagnówka Cemetery. Bagnówka Cemetery began approximately 1890 or 1891. Those matzuvah had dates from the early to mid-1800s. Jak wspomniałem, te macewy, które tam znaleźliśmy, na pewno nie pochodziły z Bagnówki, bo Bagnówka powstała pod koniec roku 1890, a macewy, które tam znaleźliśmy, były z lat wczesnych 1800 kilkanaście do połowy XIX wieku. When the communists were here and they built the Communist Party headquarters outside of the Central Park, much of the rubble from what was left over from World War II was brought into this Central Park, and the elevation was raised by approximately 190 centimeters and placed atop the graves of the former rabbinic cemetery. Kiedy w latach 50. był budowany dom partii, gruzy, które zwożono z Białegostoku, były wyrzucane tutaj na teren dawnego cmentarza rabinackiego. De facto cmentarz został później zakopany warstwą około 2 metrów ziemi i gruzu i tak powstał Park Centralny. One of the things in the cemetery, besides the beautiful area, is a mound that very much looked like the mound near Bagnówka. And rumor had it that there were matzuvot contained within those mounds. And we asked President Truskolaski, President Rudnicki to give us permission to explore the mound looking for those matzuvot. And in doing so, 2 weeks ago, we found 20 Jewish matzuvot and 1 Russian Orthodox stone, which we returned very happily to the priest at the Russian Orthodox Church, which is just on the other side of the Opera House.
w czasie, kiedy powstawał Park Centralny, czyli to jest koniec lat 50., początek 60., powstała również ta górka i chodziło wiele pogłosek, że w tej górce również są macewy. Stąd fundacja postanowiła poprosić miasto o zezwolenie na zbadanie tej górki, przekopanie jej i to stało się w tym roku. Ta górka bardzo przypominała tą z Boja Żeleńskiego, więc podejrzewaliśmy, że tu mogą być również macewy. W związku z tym, tak jak wspomniałem wcześniej, górka została w tym roku przekopana. Nie było tego tak dużo jak tam, bo tam były 123. Tu znaleźliśmy 20 macew, które tutaj leżą obok nas. I znaleźliśmy też jeden nagrobek z cmentarza z górki Marii Magdaleny. Tak? Prawosławny, tak. Także był nawet tutaj baciuszka i odebrał ten kamień. Kamień został przewieziony na górkę. I teraz przekazujemy głos pani profesor Heidi Szpek, która opowie nam o historycznym znaczeniu tych macew. Good morning. Yes, I am Vice Chair of the Białostok Cemetery Restoration Fund, translator, historian, but I'm also an emerita professor specializing in the inscriptions here. The work that we have done to remove the Macewy from these mounds, one has, let's say, dispelled urban legend. There really were tombstones buried beneath it. Two, having these tombstones now will enable us to create a memorial to remind people of what happened to the cemetery here, the devastation to the cemetery that Josh mentioned. But three, I guess maybe most important, is we need to remember that on these matzevot are the personal details, our given names, our surnames, our place names, our dates of death, our father's names, our, let's just say, personal information. It's more than just like the community or the devastation suffered. We have to remember the individual people remembered here. Profesor Szpek jest emerytowanym profesorem, który specjalizuje się w inskrypcjach hebrajskich, zna język hebrajski i kulturę hebrajską. Napisała zresztą też jedyną książkę o cmentarzu na Bagnówce. Jest twórcą bazy danych, która tam jest cmentarza na Bagnówce. No i tutaj mówi o tym, że praca w tym roku ma dwa główne owoce, że tak powiem. Pierwszy to to, że w końcu wszelkie pogłoski, plotki, które dotyczyły tej górki, czy są tu macewy, czy nie ma, możemy już je zakończyć, bo wiemy, że w tej górce, która teraz tutaj została, nie ma już żadnych macew. Ona była przekopana, więc nie ma tego. A druga rzecz to jest to, że chcemy uhonorować tych wszystkich ludzi, którzy byli tu kiedyś pochowani i którzy zostali zapomnieni w czasie. Heidi też mówi o tym, że na tych macewach macie Państwo imiona, nazwiska, miejsca urodzenia, daty śmierci, często jakieś personalne detale dotyczące tych ludzi, które powodują, że dzięki temu stają się oni bardziej realni dla nas, mimo że żyli tutaj już Chcę powiedzieć, że jest to dla mnie wielki honor, że mogę uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, w tym chwalebnym powrocie macew na swoje właściwe miejsce. Nie jest to powrót na ich dawne miejsce, ale będą obok. Myślę, że znajdą w niebiosach swoich współtowarzyszy i tam się spotkają. This one's easy to read. Okay, and this one says, "Here lies a modest woman, Mrs. Feiga, daughter of our teacher, our Rabbi Chaim, and let's see, she died on the 18th Kislev, 56, about 15, and then the final blessing. May her soul be bound in the bond of everlasting life." Okay, very simple but very beautiful. This one remembers the surname Berenstein. to translate. Oh, I'm sorry. You have to stop like everything. I can find it Can you Heidi, take this one because that is relatively easy to read. in this light. Yes.
Ups. Po polsku. Ja translator. Heidi wybrała tą, bo ona jest w miarę łatwa do przeczytania, przepraszam. Heidi, so can you read again, but Oh, just okay. stop every 2 words. Okay, here lies Tu leży. Podajcie pan, że... a modest woman, Fajga, Tu leży skromna kobieta, Fajga, okay, daughter of our teacher, the Rabbi Chaim. córka naszego nauczyciela, rabina Chaima. She died Zmarła 18 Kislev, 18 miesiąca Kislev, 5615, roku 5615. about 1855. And then may her soul be bound in the bond of everlasting love. Niech jej dusza spoczywa sobie coś takiego. Simple one. And then I said this one has the surname Berenstein on it, very unusual. Nazwisko na tym jest Bersztin, że to jest takie niespotykane nazwisko rzadkie. Napisane, że ojciec pochodził z Orli, Another one from Horodno. na innej, że ojciec pochodził z Grodna. And the one right over there, that is a woman who died in confinement. A tutaj jest macewa kobiety, która zmarła podczas porodu. Czy te inskrypcje są inskrypcjami hebrajskimi, czy są inskrypcjami w jidysz zapisanymi w hebrajskim alfabecie? The names may be Yiddish, the given names and even the surnames, but the rest of it is Hebrew. Imiona mogą być w jidysz, ale reszta jest po hebrajsku.